moje ubranie na dzisiaj. Mam moje spodnie niebieskie. Dawno ich nie ubierałam, więc czas je ubrać. Troszkę, jak widzicie, na udach się obciskują, ale chyba tak źle nie wyglądają. Bluzka. Znacie ją, kojarzycie oczywiście z Lumpa. Wszystko jest klasyka. Muszę w ogóle ustawić filmy, bo będziemy nagrywać dzisiaj? Nie. Dzisiaj nie, może jutro filmy na temat nowości w mojej szafie, bo mam troszkę i mam coś ciekawego do pokazania. Wełna, sukienki, miśki i takie różne fajne rzeczy razem z jakimiś propozycjami stylizacji. A tak poza tym, witajcie w najnowszym vlogu na moim kanale. Dzisiaj daily vlog, dlatego że na koniec filmu sobie po prostu porozmawiamy. Pewnie już widzicie po tytule, więc to będzie na koniec filmu, a do tego czasu muszę zrobić nie pielęgnację, ale lekki makijaż, dlatego że niestety z tymi włosami, jak widzicie, moja twarz nie za bardzo dobrze wygląda. Jest to chyba spowodowane tym, że ten kolor jednak jest jak dla mnie troszkę za ciemny i on jest w ogóle już po trzecim myciu i nadal jest bardzo ciemny. Myślałam, że ta szamponetka zacznie schodzić, a tu szok. Nie robi tego, więc zrobię sobie makijaż i za chwilę do Was wrócę. Dobra, makijaż skończony, nic wielkiego. Na koniec używam to od chyba Miszy, z tego co kojarzę. To jest ten taki podróba Oui. Wiele marek po tym, jak właśnie Oui wypuściło te swoje takie kubełkowe produkty, to wypuściło w tańszych wersjach także inne firmy, więc jak coś chyba polecam, dużej różnicy nie ma, znaczy może w konsystencji, jednak jak próbowałam to Oui, które jest droższe, bo ono w promocji kosztuje 16 tysięcy, a bez promocji to jakieś 18-20 tysięcy, więc całkiem sporo. Na przykład to z Miszy kosztuje około 10 tysięcy, więc naprawdę jest spora różnica. Wydaje się to Oui troszeczkę bardziej gąbczaste, a to od Miszy bardziej kremowe. Ale kolorystyka jest fajna, co prawda nie jest taka rozbudowana, ale myślę, że jeżeli nie chcemy wydawać za dużo na taki produkt, to myślę, że to od Miszy wystarczy. Jeszcze mam coś podobnego z Daiso, za chwilę Wam pokażę. I mam też coś z Daiso, i to jest Dear Thing. Niestety ten produkt jest bardzo intensywny, co mi troszkę przeszkadza i nie do wszystkich stylizacji pasuje. Chyba najlepiej sprawdza się jako taki tutaj puder, znaczy nie puder, róż na policzki, który później na przykład przykrywamy jakimś takim i myślę, że to jest fajne, jeżeli na przykład jeszcze coś nakładamy na to albo bardzo mocno rozpracowujemy, bo inaczej to jest bardzo intensywne i nie każdemu takie coś może odpowiadać, ale wychodzi najtaniej, bo kosztuje 5 tysięcy.
których o mnie nie wiecie, to ja lubię komentary i właśnie często do zmywania oglądam komentary i zapominam o tym, że zmywam. Nie lubię zmywać, naprawdę. Nie cierpię tego. I za chwilę siadam do pracy nad filmami i chciałam właśnie Wam powiedzieć, że tutaj tyczy się jedna ze zmian na kanale, które będą w przyszłości. Mam nadzieję, że mi się to uda, dlatego że mam sporo zaległych filmów, które są filmami takimi podróżniczo, pokazywaniem więcej Korei. I to będą filmy dodatkowe na kanale, które będą wychodziły wtedy, kiedy mi się uda i znajdę czas na montowanie. Są to filmy, które troszkę więcej zajmują. Do tego są też to filmy, które chciałabym troszkę tak się wyżyć artystycznie. Jeżeli wiecie, o co mi chodzi, czyli więcej raczej będzie pokazywania widoków, będzie więcej takich informacji, jak podróżować po Korei i tym podobnego. Właśnie tworzę film o Miryang, więc prawdopodobnie we wtorek wyjdzie ten film. Jest to nagrany wcześniej film, więc raczej on jeszcze potrzebuje wiele do dopracowania. Mój system nagrywania, robienie takich filmów pewnie w przyszłości będzie się poprawiał z filmem na film, dlatego on nie będzie idealny, przepraszam Was bardzo, ale będę się starała pokazywać Wam troszkę Korei i one będą wychodziły dodatkowo, dlatego że ja nie jestem pewna, kiedy uda mi się zmontować, kiedy będziemy wyjeżdżać na takie wycieczki i to są filmy, na których nie będzie mi zależało, właśnie na wyświetleniach, nie będzie mi zależało na tym, jak długo będziecie to oglądać, czy będziecie lajkować, czy Wam się spodoba, czy nie. Po prostu będę je wypuszczała dla własnej przyjemności i dla osób, którym takie filmy się będą podobały. Mam nadzieję, że znajdzie się tutaj takie grono, więc zapraszam wtedy jak najbardziej na wtorki. Z drugą z taką właśnie informacji to mam w planie troszkę rozszerzyć shorty i troszkę inne media społecznościowe. Jeżeli chodzi o shorty, to raczej już nie będzie tam moich stylizacji, coś takiego typu, dlatego że wolę tam na przykład dawać jakieś ciekawe informacje na temat podróżowania po Korei, jakieś fajne shortsy, jeżeli chodzi o zwiedzanie Korei, coś tego typu. Mam nadzieję, że też Wam się to spodoba. Zobaczymy. Nie wiem, tak będę testowała różne takie części, różny content na moim kanale, więc to jest jeszcze wielkie myślenie, zastanawianie się, jak to wszystko ułożyć. Zobaczymy, jak ta przyszłość tego kanału będzie wyglądała, bo zapowiada się, że będzie coraz więcej zmian, coraz więcej takiego myślenia na temat, jaka przyszłość będzie, bo jeżeli nic nie pójdzie, to naprawdę zastanawiam się, żeby zrobić to jakoś dużo mniej, ale nie odchodzę z kanału, nie bójcie się, jak na razie nie, ale chciałabym albo rozszerzać, albo zwalniać w zależności, czy takie filmy będą szły, czy nie, czy po prostu skupię się na innych rzeczach. Dobra, ja się zabieram do pracy, bo mam troszkę sporo do montowania pracy. Ja lubię to, co robię, więc ciężko mi się ciężko nazywać to pracą, ale jednak spędzam na ten czas. Znowu się rozgaduję. No po prostu crazy. I w ogóle w planie mam, dlatego też to zależy, jak te filmy będą wychodziły, bo po prostu w ciągu dnia nie ma się tyle czasu, aby się na wszystkim skupić, tym bardziej, że czeka mnie tam z tyłu ta weranda w końcu do posprzątania, więc muszę ją ogarnąć w końcu. Liczę na to, że dojdzie do tego czasu, już powoli się ciepło robi, więc ta weranda musi iść do wysprzątania, bo widzę, że chyba coś się złego dzieje,
tutaj koło naszej tapety, więc muszę posprawdzać, czy na tej werandzie wszystko jest w porządku, plus właśnie powyrzucać wszystko, co nie potrzebuje, jakieś stare rzeczy i tym podobnego, dać na dęgę, coś takiego, bo naprawdę zasyfiło się tam totalnie, a chcę to łóżko takie, co kojarzycie, które mamy dla gości, właśnie na tej werandzie umieścić, znaleźć tam miejsce. Życzcie mi szczęścia. Będzie to ciekawe przeżycie. Okej, słuchajcie, zaczynam troszkę ogarniać już tą przestrzeń w tym miejscu i zaczęłam wypakowywać, sprawdzać wszystko, co mamy, bo mamy tutaj naprawdę sporo. Muszę się pozbyć w ogóle mojego starego laptopa, sprawdzić, czy nie trzeba czegoś stamtąd zabrać i po prostu usunąć pliki, a do tego, co mam tutaj, już zaczynam zbierać rzeczy do wyrzucenia do śmieci. W ogóle biorę starego hamboka Eliasza do Polski i prawdopodobnie sprzedam go, więc jeżeli ktoś będzie chętny, to zapraszam do kontaktu, na przykład na Instagramie albo przez maila, chociaż wolę przez Instagrama, dlatego że niestety maila nie za często sprawdzam, więc niektórzy z Was już się o tym przekonali, że chociaż podaję tego maila, to i tak nie odpowiadam tam. Słuchajcie, udało mi się posprzątać wszystko i w końcu usiąść i z Wami porozmawiać, bo to nie wszystkie zmiany, które się zadzieją u mnie na kanale i o którym chciałam z Wami porozmawiać. Jedną z takich ważniejszych rzeczy, które mogą Was zainteresować, to to, że słucham Waszych komentarzy i rozumiem, że w moim kanale coś może się nie podobać i staram się, jak mogę i jak mi na to finanse pozwalają, dokładać do tego kanału, chociaż coraz ciężej mi się to robi, dlatego że niestety mamy też domowe wydatki, na które musimy wydawać. Prawdopodobnie będziemy lecieć do Polski, więc także musimy kupić bilety, które wcale nie stają się coraz tańsze, ale nie chcę tutaj narzekać o moich prywatnych sprawach, takich wydatków, bo to są takie sprawy, które Was raczej nie powinny interesować, ale chciałam po prostu nakreślić Wam, o co mi chodzi, jeżeli czytam Wasze komentarze, że na przykład głos mówię za cicho, za głośno, jest za duży szum. To jest dlatego też oczywiście spowodowane, że ta kamera nie ma najlepszego mikrofonu i do tej pory nie mogłam sobie pozwolić na nic lepszego, ale słuchajcie, jakieś 2-3 dni temu nadarzyła się okazja i zakupiłam mikrofony. Mam mikrofony Rode'a, to są stare mikrofony, dlatego one były w dużej promocji, bo za ten mniejszy zapłaciłam 10 000, za taki większy zapłaciłam 30 000, więc naprawdę jeżeli chodzi o te klasy mikrofony, wyszło naprawdę tanio, więc mam nadzieję, że głos oraz dźwięk na moim kanale się znacznie poprawi i zauważycie te zmiany. Oczywiście to nie będą takie super dźwięki, bo oczywiście te mikrofony naprawdę są
starszego typu, nie najnowsze, więc nie są może z najwyższej półki, ale liczę na to, że na tyle, ile będą mogły pomóc, to tyle pomogą. Druga rzecz, taka zmiana na kanale, bardzo taka ciężka, dlatego że jak wiecie, ja na kanale starałam się odpowiadać na wszystkie komentarze, starałam się za każdym razem na te dobre czy na te złe odpowiadać, dawać serduszka, komentować, odpowiadać na pytania, ale po prostu w pewnym momencie poczułam się źle po ostatnich komentarzach i ja rozumiem, krytyka krytyką, ale obrażanie drugiej osoby nie jest na miejscu. Tu oczywiście ta część nie tyczy się do każdego, bo wiele osób tutaj na tym kanale naprawdę mnie wspiera, pomaga i w tych gorszych momentach, jak ostatnio miałam, dostawałam od Was bardzo dużo miłych i dobrych komentarzy, ale naprawdę nie życzę sobie, tak jak obrażanie mnie jeszcze przeżyję, ale nie przeżyję tego, że mój syn jest obrażany, moja bliska rodzina jest obrażana i takie osoby, które będą wypowiadały takie komentarze, z góry będę blokowała. Nigdy tego nie robiłam. Shadowbany dostały u mnie na kanale dwie osoby, które już po prostu nagminnie komentowały i mój wygląd, mój sposób mówienia, komentowały bardzo źle i w taki chamski wręcz sposób to, jak żyję, jak byję i nie chciałam już mieć wokół tych osób, ale teraz po prostu obojętnie. Pierwszy to może być komentarz, może być to drugi, trzeci, czwarty. Dla mnie to nie ma różnicy. Od teraz takie osoby będą blokowane i ja nie będę traciła czasu na czytanie właśnie takich komentarzy. Więc proszę w komentarzach nie komentować mojego syna. Dlatego nie pokazuję go w internecie, żebym nie musiała czytać o tym, jaki mój syn jest, jak się zachowuje, jak wygląda, czy mówi po polsku, czy nie mówi po polsku, czy robi w taki sposób, czy siaki. Nie pokazuję mojego syna i proszę nie komentować, jeżeli go usłyszycie. Jeszcze raz jakaś osoba powie, że jest krzykliwy, niewychowany lub inne podobne komentarze, po prostu to będą blokowane osoby z góry. To jest jeden powód, jeden z wielu powodów, dlaczego od samego początku założenia YouTube'a, ale nie tylko. Mój syn był w moim brzuszku i ja już wtedy wiedziałam, że mojego syna w internecie pokazywać nie będę. Dlatego nie znajdziecie go na Instagramie, nie znajdziecie go na Facebooku, nie znajdziecie go nigdzie. Dlaczego? Jednym z takich większych powodów to właśnie było bezpieczeństwo jego w sieci, ochrona jego wizerunku i brak zgody na to, żeby być w internecie. To dla mnie są jedne z ważniejszych rzeczy, dlatego ja postanowiłam, że nigdy go nie pokażę i za każdym razem, kiedy myślałam, że się złamię, to i tak coś pokazywało mi to, że idę w dobrym kierunku. Była na przykład historia, którą mogę tutaj Wam opowiedzieć, bo myślę, że to jest warte uwagi, bo może ktoś z Was zrozumie, czemu ludzie po prostu nie pokazują w internecie. Ja obserwowałam jedną dziewczynę na Instagramie, gdzie wizerunek jej syna został ukradziony przez dwie osoby, które udawały, że jej syn jest ich synem. Ona z nimi musiała walczyć przez bardzo długi czas, przez chyba pół roku walczyła o to, żeby oni usunęli zdjęcia i przestali oszukiwać innych ludzi, że to jest ich syn. Ona musiała zablokować, odejść z internetu, nabawiła się przez to problemów, jeżeli chodzi o swoje bycie i naprawdę myślę, że to była jedną z takich dodatkowych rzeczy, które mnie pchnęły do tego, żeby właśnie nie udostępniać mojego dziecka w internecie. Kolejna to po komentarzach. Ja nawet nie pokazuję mojego syna, a musi mój syn być komentowany.
Ja nie pokazuję moich rodziców w internecie, a muszą oni być komentowani. Przepraszam, jeżeli się troszkę uniosłam, ale uważam, że pewne komentarze powinny być zachowane dla siebie. Nawet jeżeli coś się nie podoba w moim głosie, to można na przykład powiedzieć mi: Martyna, jesteś za cicho, jesteś za głośno. Czasami Ciebie nie rozumiem. Ale nie, że masz krzykliwy, syczący i tym podobnego głos. To nie są słowa określające ton głosu, które należą do przyjemnych tonów. Dlatego rozumiem krytykę, dlatego też mam mikrofon i dlatego też staram się, żeby ten kanał był z chwili na chwilę coraz lepszy, ale od teraz też nie będę tolerowała z drugiej strony uszczypliwych komentarzy, że jestem gruba, że jestem, że powinnam zapuścić włosy. To jak wyglądam, to są moje decyzje. Czy mam krótkie włosy, czy mam długie włosy, czy mam tak pofarbowane włosy, czy jestem gruba, czy jestem szczupła. To są moje życiowe decyzje i to ja decyduję, jak ja wyglądam, kogo w internecie pokazuję, na ile możecie wejść do mojego życia. Po drugie, mój syn w tym... To, że on czasami krzyczy, to jest tylko mały kawałek tego, kim on jest w życiu. Pamiętajmy, że to, co wy oglądacie, to jest 24 minuty, 30 minut, 35 minut naszego życia wraz w tygodniu, powiedzmy. Więc to nie jest dużo. Dlatego chciałam się do Was odezwać i to jest ostatni raz, kiedy właśnie poruszam ten temat pokazywania mojego dziecka w internecie. Jeżeli oczekiwaliście tutaj, bo dużo osób nowych przyszło, jeżeli oczekiwaliście, że zobaczycie mojego syna, czy nie zobaczycie mojego syna, to od razu tutaj wspominam, że nie, mojego syna nie będzie. Szanuję decyzje innych, ale moja decyzja jest taka, że ja mojego syna pokazywać nie będę w internecie. Jak wiecie, ja obserwuję, oglądam dużo różnych osób. Oglądam Natalię, która mieszka w Korei. Obserwuję i oglądam Martę, która mieszka w Japonii. One pokazują swoich synów i mi to nie przeszkadza. Mi to nie przeszkadza, bo to jest ich decyzja, ale moja decyzja jest taka, że ja nigdy nie pokażę na tym kanale mojego syna. Może kiedyś, jeżeli zdecyduję na to sam, ale do tego czasu nie. Więc mam nadzieję, że zrozumiecie to wszystko, co starałam się Wam wytłumaczyć. Tutaj na tym kanale skończyłam rozmowę na ten temat, jeżeli chodzi o pokazywanie mojego syna w internecie i komentarze, czemu zamazujesz swojego syna, czemu coś. Zawsze będę odsyłała tutaj, żeby pokazać, dlaczego nie pokazuję mojego syna. I to nie jest tylko właśnie decyzja po jednym komentarzu, to ja widzę komentarze u innych osób. Ja widzę komentarze, które dostają inne dziewczyny, które pokazują swojego syna. To jest długo przemyślana decyzja, od kiedy dowiedziałam się, że mam syna. Będę miała syna. To wiedziałam wtedy, że nie pokażę mojego syna w internecie. Mam nadzieję, że uszanujecie moją decyzję, że i tak zostaniecie na moim kanale i się ugościcie. Przepraszam, że takie ostatnio poważne tematy, ale myślę, że w końcu powinnam to tak dobitnie raz powiedzieć. I właśnie o tych komentarzach, że nigdy więcej nie będę odpisywała na niemiłe komentarze, nie będę w ogóle wchodziła w jakieś takie potyczki, kto ma rację, a kto nie, po prostu z góry będę takie osoby banowała. Już żyję na tym świecie 38 lat i bardzo ciężko pracowałam na tym, żeby zaakceptować swój wygląd. I osoby, które
nie szanują tego, to jest ich wybór, więc są nieproszeni na tym kanale. A cała reszta, dziękuję Wam bardzo, że oglądaliście, że doszliście do tego momentu. Oczywiście przepraszam wszystkie osoby, których ta wypowiedź nie dotyczy, ale musiałam po prostu wyrzucić to z siebie. Zapraszam na kolejne filmy, które będą, mam nadzieję, dużo weselsze, dużo zabawniejsze, że będę mogła Wam pokazać dużo więcej i przekazać Wam wiedzę, którą mam po tych 3 latach mieszkania w Korei. Dziękuję Wam bardzo. Zapraszam do polajkowania, subskrypcji kanału i będziemy się widzieć kolejnym razem. Pa!